Serdecznie zapraszam do odcinka 76 playlisty Mroczna Historia pod tytułem Potomkowie ludu Kanaan, część 13. W poprzednim 75 odcinku opowiedziałem o narodzie wybranym. W tym odcinku opowiem o Rzymianach, jak również pewnej sekcie ze Stanów Zjednoczonych pretendującej do miana narodu wybranego. Terminem Rzymianie określa się lud semicki, zamieszkujący w starożytności Palestynę, określany wówczas mianem Hebrajczyków albo Izraelitów, posługujących się językiem hebrajskim. Hebrajczycy pojawili się w drugim tysiącleciu przed naszą erą i należeli do starożytnej grupy ludów z terenów Syro-Palestyny. Jako koczownicy lud ten nie posiadał własnego państwa, podobnie jak Cyganie. Syro-Palestyna zajmowała obszar trochę większy od starożytnej krainy Kanaan i obejmowała tereny dzisiejszego Izraela, Palestyny, Jordanii, Syrii i Libanu. Nazwa Hebrajczyk pochodzi od biblijnej postaci Hebera. Heber był przodkiem Hebrajczyków, synem Szelecha, który był z kolei synem Arfaksada lub Kainama. Według Ewangelii Łukasza zarówno Arfaksad, jak i Kainam należeli do przodków Jezusa. Według tekstu masoreckiego i Septuaginty Szelech żył ponad 400 lat. Imię Heber oznaczało również krainę, aż Szaru, do której przybywały okręty z greckiego miasta Kition, położonego na wyspie Cypr. Według ortodoksyjnych Rzymian, Rzymianinem jest osoba, która ma matkę Rzymiankę ortodoksyjną lub przeszła konwersję na judaizm. Natomiast w państwie położonym w Palestynie dopuszcza się przypadek przyznania obywatelstwa osobie bez uznania jej za Rzymianina, jeśli ma przynajmniej jednego dziadka będącego Rzymianinem ortodoksyjnym. Określenie Rzymianin pochodzi od imienia Juda, Judejczyk, czyli od jednego z 12 synów biblijnego patriarchy Jakuba, stanowiącego w późniejszym czasie nazwę jednego z 12 pokoleń Izraela. Judejczycy zamieszkiwali południową Palestynę, a znajdująca się tam Jerozolima stała się stolicą całego Izraela. Po śmierci króla Salomona doszło do rozpadu Izraela około 930 roku przed naszą erą na Królestwo Północne Izrael ze stolicą w Samarii oraz Królestwo Judy ze stolicą w Jerozolimie. To właśnie Judejczycy uznawali się za głównych pretendentów do miana narodu wybranego, gdyż w ich posiadaniu była starożytna stolica Dawida oraz świątynia Salomona, poświęcona Bogu. Judejczycy uważali również, że ich lud w większym stopniu niż inne plemiona z północy bardziej przestrzega prawa mojżeszowego. Jednakże pod koniec VII wieku przed naszą erą król babiloński Nabuchodonozor II rozpoczął przesiedlenia Judejczyków na tereny Babilonu, a w 587 roku przed naszą erą zburzył Jerozolimę, świątynię Salomona i uprowadził pozostały lud Judei. Atak wojsk króla babilońskiego na Jerozolimę spowodowany był powstaniem Rzymian z Judei przeciwko państwu nowo-babilońskiemu. Okres ten nazywany jest błędnie niewolą babilońską Rzymian i bardziej odpowiednim terminem byłaby współczesna deportacja. Metodę deportacji stosowali już wcześniej na masową skalę władcy Asyrii w stosunku do Aramejczyków i Izraelitów. Była to metoda ujarzmiania buntowniczych ludów, do jakich niewątpliwie można zaliczyć lud Judy. Rzymian w rzekomej niewoli babilońskiej nie traktowano jak niewolników, ale część z nich zajmowała wysokie urzędy, zarówno na dworze królów babilońskich, jak i perskich. Od tego momentu, czyli od VII wieku przed naszą erą,
Judejczyk, czyli Rzymianin, był utożsamiany z Izraelitą i Hebrajczykiem, aż ostatecznie mianem Rzymian zaczęto określać wszystkie 12 pokoleń Jakuba. Kiedy pod koniec VIII wieku przed naszą erą północne królestwo Izraela zostało rozbite przez Asyryjczyków, deportowano część ludności hebrajskiej, zastępując ją innymi narodami. Na ziemi obiecanej pozostało wówczas jedynie pokolenie Izraela, zamieszkujące państwo Judeę. Judejczycy stali się jedynymi Izraelitami, a pozostałe pokolenia wyemigrowały za granicę. W Nowym Testamencie wszyscy Izraelici często określani są mianem Judejczyków, czyli Rzymian, nawet jeśli nie pochodzili z plemienia Judy. Sam apostoł Paweł, który pochodził z pokolenia Benjamina, nazywał siebie Judejczykiem i Rzymianinem. Wynika z tego, że wszystkie 12 plemion Izraela uznało od VII wieku przed naszą erą lub przynajmniej od I wieku naszej ery, że są Rzymianami i zasługują na nazwę narodu wybranego przez Boga. Jednakże odmiennego zdania są czarni hebrajscy Izraelici, którzy twierdzą, że to oni, a nie Rzymianie, są prawdziwym Izraelem i z tego powodu zasługują na miano narodu wybranego. Czarni hebrajscy Izraelici są ruchem religijnym powstałym w Stanach Zjednoczonych pod koniec XIX wieku. Jego założyciele Frank Cherry i William Saunders Crowdy twierdzili, że w swoich wizjach ujrzeli prawdę i orzekli, że Afroamerykanie, jak również rdzenni mieszkańcy Ameryki Łacińskiej, są potomkami Hebrajczyków z Biblii. W praktykach religijnych tej sekty występują elementy zarówno chrześcijańskie, jak i judaistyczne. Czarni hebrajscy Izraelici zajęli się własną interpretacją Biblii i nie mają związków ze społecznością rzymską, ani nie spełniają kryteriów rzymskich, aby identyfikować ich jako Rzymian. W 1886 roku Cherry założył Kościół Boga Żywego, a 10 lat później Crowdy założył Kościół Boga i Świętych Chrystusa. Wiernymi tych kościołów byli głównie Afroamerykanie i imigranci z Indii Zachodnich, a liczba ich w latach 80. XX wieku sięgała 40 000. Okazuje się, że cały ten ruch został założony przez masonów, których głównym przedstawicielem był William Christian. Czarni hebrajscy Izraelici zostali uznani przez Ligę Przeciwdziałania Zniesławieniom ADL i Centrum Prawa dla Południowego Ubóstwa SPLC za sektę rasistowską i antysemicką. Informacje o lidze ADL można znaleźć w odcinku 23 playlisty Wiatr ze Wschodu. Natomiast Centrum Prawa dla Południowego Ubóstwa SPLC zajmę się w osobnym odcinku Władców Olimpu. No cóż, z przedstawionych informacji wynika, że nie tylko Rzymianie z Judei pretendowali do miana narodu wybranego, ale wkrótce do tego przywileju przyznało się pozostałych 11 plemion Izraela, co nastąpiło przynajmniej około I wieku naszej ery lub VII wieku przed naszą erą. Jednakże komfort bycia Rzymianinem został odkryty w XIX wieku, tym razem przez Afroamerykanów, a w zasadzie masonów, którzy ten ruch wymyślili. Powstaje pytanie, czy tylko Rzymianie i czarnoskórzy Hebrajczycy byli jedynymi w rzymskim panteonie narodów wybranych. Dziękuję za wsparcie mojego kanału przez Buy Coffee 2, link pod filmem. Na tym zakończę odcinek 76, w którym opowiedziałem o czarnych hebrajskich Izraelitach. Serdecznie zapraszam do odcinka 77 pod tytułem Potomkowie ludu Kanaan, część 14.